Dzień dobry ponownie w czwartej części dotyczącej kluczowych idei dydaktycznych w projekcie PAWSE. Ponownie slajd, który już Państwo znają. Niemniej przypomnę, że w trzeciej części mówiliśmy w ramach tego parasolu, jakim jest strategia Inquiry Based Science Education, mówiliśmy krótko o nauczaniu projektowym oraz o argumentowaniu. Dzisiaj powiemy sobie trochę o modelowaniu oraz o takiej kwestii spraw społeczno-naukowych, między innymi o tym, jak w nich wykorzystywać ideę edukacji opartej na dowodach, dlatego że kwestie społeczno-naukowe tak naprawdę zahaczają o tą ideę One Health, czyli o trzeci filar projektu PAWSE, który związany jest właśnie z kształtowaniem zagadnień związanych ze zdrowiem. Zatem zaczniemy od tego, co to jest model. Myśląc o tym, co to jest model, może nam przychodzić wiele rzeczy do głowy. Może być model samochodu, może być model jakiegoś zjawiska, model atomu, ale modelem też jest na przykład szkielet pracowni biologicznej, czy modelem może być osoba, która jakby bierze udział w pokazach mody. To wszystko dla przeciętnego Kowalskiego może się kryć pod hasłem model. Jednak w edukacji, zwłaszcza edukacji naukowej, model jest czymś bardziej konkretnym. Model jest przede wszystkim reprezentacją, czyli przedstawieniem określonego zjawiska czy obiektu, który występuje na świecie przy użyciu czegoś innego, czegoś, co ułatwia jego zrozumienie, jest jego uproszczeniem. Zatem model naukowy może być diagramem, obrazem, jakimś modelem fizycznym w wersji 2D lub 3D, modelem fizycznym takim jak model samolotu nawet, czyli w wersji 3D, który ktoś otrzymał jak był młodszym człowiekiem. Ale model może być też programem komputerowym, zestawem złożonej matematyki opisującej jakąś sytuację. To wszystko jest model. Czymkolwiek jest model, jego celem w edukacji jest zawsze ułatwienie zrozumienia konkretnej rzeczy, która jest modelowana. I kiedy budujemy model, jesteśmy w stanie go użyć. Jesteśmy w stanie go użyć nie tylko do reprezentowania danego zjawiska, ale możemy też przy użyciu modelu zastosować modelowanie, czyli kolejne czynności. To znaczy, że oprócz reprezentowania tego zjawiska możemy użyć ten model do wyjaśniania pewnych zależności, czy możemy użyć go do przewidywania tego, co się może stać w przyszłości. Na przykład przewidywanie tego, co się stanie w wyniku zmian klimatycznych byłoby łatwe, a przynajmniej łatwiejsze, gdybyśmy mogli stworzyć w pełni dokładny model atmosfery. Po co nam w ogóle modele? Modele służą nam jako narzędzia do konstruowania wiedzy, są wykorzystywane jako takie platformy komunikacyjne do przekazywania lub zrozumienia informacji dotyczących obiektów czy zjawisk. Można je wykorzystać do zrozumienia procesów poprzez przewidywanie nowych aspektów zjawisk czy mechanizmów i służą do ilustrowania, interpretowania i przewidywania zjawisk. Natomiast one są wprowadzone po to, żeby ułatwić uczniom percepcję określonych, najczęściej trudnych treści rzeczowych, a wykorzystywanie modeli i modelowania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych służy również do kierowania myśleniem teoretycznym, czyli tworzymy często modele teoretyczne, które mogą służyć do zaznajamiania uczniów z założeniami i zastosowaniami metody modelowania w badaniach przyrodniczych. Czyli z tego względu na przykład uczniowie powinni znać podstawowe i charakterystyczne dla modelowania operacje naukowe, takie jak właśnie wytwarzanie czy wybór konkretnego modelu, zastosowanie i modyfikowanie modelu, gromadzenie i interpretowanie informacji dotyczących modelu, czy formułowanie sądów o oryginalnym, modelowanym obiekcie lub
ocenianie wytworzonego modelu. Model naukowy, jak powiedziałam, jest fizyczną interpretacją lub matematyczną lub koncepcyjną reprezentacją jakiegoś systemu, idei, obiektów, wydarzeń, zjawisk lub procesów. Naukowcy zawsze starają się zidentyfikować i zrozumieć pewne wzorce, które istnieją w naszym świecie, korzystając ze swojej wiedzy naukowej, aby móc przedstawić też wyjaśnienia, które umożliwią przewidywanie pewnych wzorców, przewidywanie pewnych trendów, tendencji. I modele tworzone przez naukowców muszą być spójne z naszymi obserwacjami, wnioskami, z jakimiś bieżącymi wyjaśnieniami. Ale modele naukowe nie zostały stworzone, aby być faktycznymi stwierdzeniami o świecie. One są zawsze uproszczeniami. Jak tworzymy modele, to one nie są 1 do 1 odbiciem rzeczywistości. One reprezentują tą rzeczywistość, ale zawsze ją upraszczają. Poza tym w modelach jest coś więcej niż tylko reprezentowanie, jak już wspomniałam. W modelach są też jeszcze takie możliwości, które stwarzają warunki do modelowania, czyli poza reprezentowaniem modele powinny mieć taką moc wyjaśniającą, czy też interpretacyjną, czyli ta moc oznacza, jak bardzo przy użyciu tego modelu, modelując, możemy wyjaśnić dane zjawisko lub tworzyć predykcje, czyli przewidywania, prognozy co do reprezentowanego zjawiska. Także te 3 pierwsze cechy są takie kluczowe w modelowaniu. Reprezentowanie, wyjaśnianie i przewidywanie. Oprócz tego w modelowaniu zwraca się też uwagę na to, że wytworzony model i modelowanie powinno być spójne w różnych kontekstach. Na przykład model atomu jest taki sam, jeśli wziąć pod uwagę atom ołowiu lub atom złota. No i powinna być zgodność wytworzonego modelu z innymi modelami naukowymi, czyli model atomu jest taki sam dla atomów metalu, jak i atomów znajdujących się w komórce biologicznej. Komórka biologiczna jest z kolei innym modelem czy reprezentacją rzeczywistości, który może być użyty też do modelowania. Czyli jeśli tylko reprezentuje, to jest jedynie model, ale modelowanie, jeśli użyjemy tego modelu komórki do wyjaśniania czy do tworzenia przewidywań. Także w pracy nad modelami i modelowaniu zawsze jest jakieś pytanie rozpoczynające. I wchodząc w taki pełen cykl modelowania, zaczynamy od tego, że trzeba najpierw ten model jakoś rozwinąć, zbudować. Czyli tu wybieramy jakiś model, konstruujemy ten model i te działania prowadzą do powstania takiego modelu początkowego. Następnie następuje faza takiego opracowywania i doskonalenia modelu, kiedy możemy go walidować, możemy analizować, zadawać pytania, czy wszystkie najważniejsze cechy są tu przedstawione, czy ten model pozwala na tworzenie jakichś wyjaśnień. I powstaje w tym momencie taki model syntetyczny, tak? Bo opracując i używając ten model, tworzymy taki model syntetyczny, bo używamy go, stosujemy może w nowych sytuacjach i sprawdzamy, czy ten model nadal jest adekwatny, czyli zaczynamy wchodzić w modelowanie, tak? Natomiast ostatnią taką fazą jest rekonstruowanie modelu, czyli jego rewizja, transformacja, którą możemy dokonać chociażby przez porównywanie modelu skonstruowanego z jakimś oryginalnym obiektem, zjawiskiem, procesem. Pozwala to nam na weryfikację tego, czy ten model faktycznie sprawdza się jako model, czy może nam służyć do modelowania, do wyjaśniania, do przewidywania. Tu też można wprowadzić bardzo taką dobrą strategię, jaką jest
wzajemne ocenianie uczniowskie, kiedy uczniowie, którzy pracowali nad jednym modelem, próbują ocenić model opracowany przez inną grupę, tak? I wtedy może nastąpić rewizja modeli w ramach grup uczniowskich. I w efekcie tego procesu powstaje model na wzór takiego naukowego, czyli taki model, którego już możemy używać. Oczywiście modele, cała ta procedura jest procedurą cykliczną. W związku z tym, jak patrzymy na to, czego używamy w edukacji, taki model układu słonecznego, kiedy obracamy i wyjaśniamy i używamy, jak najbardziej może służyć również do modelowania, nie jest tylko reprezentacją. Już w przypadku takiego statycznego rysunku, sam rysunek jako taki jest reprezentacją i żeby mógł być modelem używanym w modelowaniu, potrzebne jest to wsparcie, czyli scaffolding nauczyciela. Potrzebne jest zadawanie pytań, które mogą kierować myśleniem ucznia w tym celu, żeby nastąpiły kolejne etapy, czyli wyjaśnianie i tworzenie przewidywań. W tym przypadku jest to też taki model statyczny, ale pewne wyjaśnienia, dzięki temu, że się pojawiają strzałki, już w tym modelu niejako są wbudowane. Ale oczywiście, żeby tworzyć przewidywania, to nadal jest tu potrzebne wsparcie nauczyciela, który odpowiednio pokieruje tym procesem dydaktycznym i zastosuje odpowiedni scaffolding, odpowiednie wsparcie dydaktyczne, żeby móc wszystkie 3 elementy naukowego modelowania wprowadzić. Sama taka komórka, jako taka reprezentacja, również jest tylko reprezentacją i żeby móc zrobić z tego modelowanie, to również potrzebne by było wsparcie nauczyciela w postaci scaffoldingu czy odpowiednich pytań. Podobnie tutaj jest z tymi tak zwanymi modelami chemicznymi, które są tylko reprezentacjami, tak? I żeby mogły służyć jako modelowanie, muszą być podparte wsparciem dostarczonym przez nauczyciela, który umożliwi wyjaśnianie i tworzenie predykcji, co się stanie jeśli, co by było gdyby i tak dalej. Także modelowanie wcale nie jest takie oczywiste i nie wszystko, co jest reprezentacją, od razu doskonale się nadaje na modelowanie. Tu podam Państwu taki prosty przykład aktywności, którą można zastosować i wykorzystać z niej, zrobić z niej modelowanie. Jeśli mamy taki problem, że większość społeczeństwa uważa, że utrata jednego gatunku na danym terenie, na przykład żaby, jest bez znaczenia dla środowiska, to w jaki sposób można zamodelować, a jednocześnie uzmysłowić uczniom, tak, wykorzystując modelowanie, że są w błędzie. I tą aktywność, którą chciałam zaproponować, będzie się wiązała z przedstawieniem sieci pokarmowej, tak? Czyli wyobraźmy sobie fragment przykładowej sieci pokarmowej, której jest żaba, jako ten obiekt, którego utrata nie ma znaczenia. I w tej sieci pokarmowej mamy takie organizmy jak drzewa, mszyce, ślimaki, gąsienice, biedronki, pająki, węże, jaszczurki i ptaki drapieżne. I one są powiązane, załóżmy, takimi relacjami, jak tu pokazują strzałki. Jeśli rozdamy uczniom identyfikatory przedstawiające te organizmy zaangażowane tutaj na obiekcie, to możemy ich połączyć w takie podobne sieci, jak tu są pokazane. I jeśli jeden z tych organizmów będzie żabą, tak, już cała sieć powstanie i będzie żabą, to w momencie, kiedy poprosimy, żeby w takim razie, skoro utrata jednego gatunku jest bez znaczenia, to prosimy, żeby uczniowie, wszyscy, którzy pokazują połączenie pokarmowe pomiędzy nimi a żabą, puścili te linki. Tak? W tym momencie większość z tych połączeń tak naprawdę znika. I to jest pierwszy taki moment takiego zaskoczenia, tak? Kiedy uczniowie zdają sobie sprawę, że to
nie jest wcale takie oczywiste, ale pozostawienie ich w tym miejscu nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów modelowania, tak? Bo w tym momencie warto zastanowić się, co się dalej może stać w takim układzie. Dlaczego te linki wszystkie zniknęły, jak zniknęła żaba? I dalej przewidywania, jakie to będzie miało konsekwencje dla całego ekosystemu. Co się stanie na przykład z populacją biedronek, czy z populacją gąsienic? Jak wzrost populacji gąsienic wpłynie na stan drzew i tak dalej. Warto też, żeby ten ich model był porównany z oryginalną siecią troficzną, jaka może występować w ekosystemach, i wtedy oni mogą też zrewidować swój model, który opracowali. Samo modelowanie jest to proces zakładający, że uczący się porównuje model z reprezentowanym zjawiskiem i celem tego porównywania jest uzyskanie informacji zwrotnej, czy model, który skonstruowaliśmy, jest adekwatny, przedstawia jak najwięcej istotnych szczegółów umożliwiających właśnie wyjaśnianie i umożliwiających predykcję. Jest to na pewno procedura cykliczna. Także tyle, jeśli chodzi o modelowanie, i chciałabym teraz przejść do części związanej z kwestiami społeczno-naukowymi. Zastanowimy się chwilę nad tym, czym one są, czy w ogóle powinniśmy o nich nauczać i na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy poruszamy takie tematy. Zatem kwestie społeczno-naukowe obejmują takie celowe wykorzystanie tematów naukowych, które wymagają od uczniów zaangażowania się w jakąś debatę, dyskusję, dialog. Zwykle one mają charakter kontrowersyjny, zwykle pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Mają też takie dodatkowe elementy, które wymagają pewnego stopnia rozumowania etycznego, moralnego, lub wymagają oceny jakichś wątpliwości etycznych w procesie dochodzenia do decyzji, w procesie podejmowania takich decyzji. I intencją nauczania w takich kwestii społeczno-naukowych jest to, aby kwestie te były osobiście znaczące i angażujące dla uczniów, żeby wymagały zastosowania rozumowania opartego na dowodach, ale też zapewniały kontekst dla zrozumienia informacji naukowych. Przykłady takich kwestii społeczno-naukowych związanych ze zdrowiem publicznym, no to mamy na przykład relacje między ludźmi, środowiskiem a zwierzętami. Mamy przykład wegetarianizmu, mamy przykład zdrowego odżywiania, przykłady testów na zwierzętach, noszenie maseczek, nadużywanie antybiotyków, nadużywanie leków, kwestia szczepień, kwestia otyłości. I to są kwestie wszystko społeczno-naukowe, o których czytamy często w gazetach czy na portalach internetowych, które mają ten komponent społeczny, ale mają też takie pewne obszary do dyskusji, do tego, co jest etyczne, co jest nieetyczne, czy do czego mamy prawo i tak dalej. Ostatnio też takim dużym zagadnieniem, które jak się okazuje jest bardzo mocno też związane z naszym zdrowiem, jest zagadnienie zmian klimatycznych. Kwestie społeczno-naukowe, jak powiedziałam, często są kontrowersyjne, mają często otwarte problemy, czyli bez jasno określonej, jednoznacznej odpowiedzi. Odwołują się do bieżących problemów, angażują moralne i etyczne aspekty, dotyczą wartości, ale też uczą argumentowania, podejmowania decyzji w oparciu o dane, postrzegania złożoności problemu, czyli próby zrozumienia, co może powiedzieć opcja przeciwna, jaką mogą być tutaj kontrargumenty i jak można z tymi kontrargumentami spróbować się zmierzyć. Oczywiście tu jest bardzo istotna kwestia, na którą też chciałam zwrócić uwagę, że nauczyciel musi się pilnować, żeby nie ujawniać własnych poglądów, bo możemy sobie wyobrazić, że to może być dość trudne, a my chcemy nauczyć uczniów podejmowania świadomych decyzji. Co jest tutaj ważne, że jeżeli prowadzamy takie zagadnienia, czyli chcemy próbować zmierzyć się z
nauczaniem o zagadnieniach społeczno-naukowych, trzeba zapewnić ramy do badania problemu. Czyli jeżeli uczniowie mają jakieś ograniczone doświadczenie z danym problemem, no to potrzebują wskazówek, tak? Mogą na przykład otrzymać taki zestaw pytań, który im pomoże w ogóle podejść do problemu. Czyli najpierw, żeby opisali własnymi słowami, jaki w ogóle problem jest omawiany, czego ten problem dotyczy. Mogą później wyjaśnić stanowisko na tak lub za, tak, dla danego problemu, ale też pozycję na nie lub przeciw, stanowisko przeciw dla danego problemu. Potem niech się zastanowią, jakie są dane, fakty, dowody na poparcie każdego za i każdego przeciw. Potem, jaka jest decyzja ucznia, tak, lub stanowisko grupy, którą reprezentuje i dlaczego właśnie takie stanowisko mają. Warto też, żeby się zastanawiali, czy dowód, który wybrali, jest wiarygodnym faktem, czy też opinią albo interpretacją faktów. Dalej, jakie są co najmniej dwa główne obszary niezgody pomiędzy obiema stronami, czyli w jakich obszarach znajduje się sytuacja konfliktowa, albo czy istnieje porozumienie pomiędzy obiema stronami, czyli jakaś w ogóle próba porozumienia. Oczywiście można poprosić uczniów, aby się też zastanowili, co tak naprawdę kryje się pod kontrowersją. Na przykład, czy jest to kwestia polityczna, ekonomiczna, religijna, to często też ułatwia im pełniejsze zrozumienie problemu. Na pewno kwestie społeczno-naukowe są, zwłaszcza przy pierwszym wprowadzeniu tych zagadnień, są dość trudne do realizacji, jeżeli nie mamy doświadczenia w ich prowadzeniu, ale na pewno są też bardzo angażujące, bo jeżeli są to sytuacje, które są z życia codziennego wzięte, jeżeli są to sytuacje, o których oni rozmawiają w domu, to zawsze pewien sposób myślenia czy postrzegania tej rzeczywistości, pewną wiedzę na ten temat już mają. Także istnieje nawet całe takie podejście w ramach Science Education mówiące o takim łączeniu tych spraw społeczno-naukowych z nauczaniem przez dociekanie i rozumowanie. Czyli jest to takie podejście do nauczania i uczenia się oparte na badaniach społeczno-naukowych, które łączy naukę i społeczeństwo przez wykorzystanie tych właśnie zagadnień społeczno-naukowych. Tak? W obszarze tego zainteresowania, tego podejścia znajduje się między innymi przygotowanie naszych uczniów do bycia takimi aktywnymi członkami społeczeństwa. Aktywnymi w tym sensie, żeby też podejmowali działania. I zadanie dla Państwa w tym momencie jest takie, żeby spróbować podać dwa przykłady zagadnień społeczno-naukowych, które mogłyby być realizowane na prowadzonych przez Panią czy Pana zajęciach. Natomiast na koniec chciałabym podać Państwu przykład takiej wiązki zadań opracowanej w ramach Next Generation Science Standards, które to standardy były wypracowane dla nauczania przedmiotów z grupy Science w Stanach Zjednoczonych, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy przykład wiązki zadań. Jest to moje tłumaczenie, także proszę wybaczyć jakieś tu uchybienie językowe, natomiast wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawe zadanie. Zatem zadanie brzmi tak. Szaroptaki i białoptaki żyją na Wyspie Północnej. Oba gatunki ptaków jedzą jagody krzewu jagodowego. Nasiona krzewu jagodowego najlepiej kiełkują, gdy jagody zostaną zjedzone przez ptaki i wydalone przez nie w innym miejscu wyspy. Białoptaki można również znaleźć na pobliskiej Wyspie Południowej. Białoptaki na Wyspie Południowej jedzą jagody i orzechy drzewa orzechowego. Na obu wyspach znajdują się szczury. Ulubionym pokarmem szczurów są jagody i ptasie jaja. I tu mamy ilustrację do tej sytuacji. Mamy Wyspę Północną, Wyspę Południową, mamy białoptaki, szaroptaki, szczury, krzewa jagodowe i drzewa orzechowe. I jak brzmią zadania przygotowane w ramach tej wiązki zadań? Pierwsze zadanie.
brzmi tak. Określ, jakie są prawdopodobne wzorce interakcji między gatunkami na każdej wyspie. Zidentyfikuj 3 relacje na każdej wyspie. Użyj słów konkurencja, drapieżnik, ofiara, mutualizm. I możesz wybrać sposób wykonania zadania. Napisz akapit opisujący relacje międzypopulacyjne lub przygotuj odpowiednio opisany rysunek tych interakcji. Czyli zobaczcie, że Państwo, że tutaj jest możliwość wybrania sposobu realizacji odpowiedzi na to zadanie, co wydaje się też fajne, bo uczeń wtedy się czuje, że ma wybór, że to nie jest tak, że on zawsze musi się wpisać w jeden sposób realizacji zadania. Część B do tego zadania wygląda tak, że krzewy jagodowe potrzebują dużej ilości opadów dla prawidłowego funkcjonowania. Zakreśl kółkiem literę A, B lub C w polu obok wykresu poniżej, który najlepiej przewiduje, co by się stało z populacjami na Wyspie Północnej podczas 10-letniego okresu malejących opadów. Korzystając z wolnego miejsca na prawo od pozostałych wykresów, wyjaśnij, dlaczego te wykresy nie są najlepszymi przewidywaniami tego, co by się stało w okresie malejących opadów deszczu. Nie musisz nic wpisać obok wykresu wybranego przez Cię jako najlepsza prognoza. I tu są przykłady tych wykresów. Wykres A, wykres B i wykres C. I zobaczcie Państwo, że to jest o tyle fajne, że tutaj prośba jest o to, żeby wybrali, dlaczego są niektóre odpowiedzi są, dlaczego odpowiedź, załóżmy odpowiedź C jest błędna, tak? Jeżeli ona zakłada, że populacja szaroptaków i białoptaków będzie na stałym poziomie 100%, no to dlaczego to jest złe przewidywanie, tak? Także troszeczkę inne podejście niż z reguły u nas występuje, bo my chcemy, żeby uczniowie wybrali dobrą odpowiedź i uzasadnili, dlaczego dobra. Tu trochę inny przykład innego podejścia, który może też warto czasem zastosować. I drugie polecenie do tego zadania brzmi następująco. Wyspa Wschodnia miała regularne, normalne ilości opadów deszczu. Podobnie jak Wyspa Północna, występują na niej krzewy jagodowe, szaroptaki i białoptaki oraz szczury. Natomiast nie występują tam drzewa orzechowe. Około 20 lat temu ludzie osiedlili się na Wyspie Wschodniej. Wówczas rozpoczęto również polowania na szaroptaki w celach konsumpcyjnych. 5 lat temu samorząd zdecydował o ograniczeniu polowań na ptaki poprzez ograniczenie licencji łowieckich. I przedstawiona jest tabela, która prezentuje sytuację. Lata wstecz, od 20 lat wstecz do teraz, liczebność populacji szaroptaków na Wyspie Wschodniej, liczebność populacji ludzkiej i liczba licencji na polowanie. I polecenie brzmi następująco. Używając danych z powyższej tabeli, skonstruuj argument naukowy, który odpowiada na pytanie, czy wzrost populacji ludzkiej ma negatywny wpływ na Ziemię, miało to być na Ziemię na Wyspie Wschodniej. Argument powinien zawierać następujące elementy. Pytanie, Twoje roszczenie, czyli konkluzje, najlepiej poparte dowodami i uzasadnieniem, odpowiednie dowody potwierdzające Twoje roszczenie czy konkluzje, rozumowanie naukowe, które łączy dowody i koncepcje naukowe z twierdzeniem, czyli bazę teoretyczną. I zobaczcie Państwo, że wszystkie elementy argumentu znajdują się tutaj w tej odpowiedzi. Natomiast dane są takie, że można właściwie argumentować i na stronę tą, że pojawienie się ludzi na wyspie miało negatywny wpływ, jak i na to, że miało pozytywny, znaczy, że nie miało wpływu negatywnego, może pozytywny to nie, ale że nie miało negatywnego wpływu, bo te wahania w liczebności populacji szaroptaków nie są aż tak duże. No oczywiście niemniej jednak są pewne wahania, więc może uczniowie mogą wybrać jedną lub drugą opcję, ale muszą się oprzeć o dane tu przedstawione i
zaprowadzić wnioskowanie, czyli na przykład obliczyć, czy ten spadek z 1742 osobników do 1213 to jest znaczący, czy nieznaczący, jaki to procent stanowi, więc zastosować też obliczenia matematyczne do tego, żeby wyciągać wnioski. Także jest to jedno z takich zadań, które mogłoby być wykorzystane w ramach implementacji idei Inquiry-Based Science Education. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do następnych części szkolenia.